Ostatnio w internecie pojawił się taki dość ciekawy temat, zapoczątkowany przez PewDiePie'a, na niego wypowiedział się też Casey Neistat. Chciałem się trochę do tego odnieść, bo może nie widzieliście takich filmów. Chodzi o kwestię autentyczności na YouTubie i tego, czego oczekuje widownia na YouTubie, kontra to, jak twórcy kreują swój wizerunek. Parę lat temu wydawało się, że YouTube będzie taką odskocznią od telewizji, że na YouTubie najważniejsza jest autentyczność i że YouTuber to jest taki twój kumpel, a nie gwiazda, która cały czas się uśmiecha do kamery ze swoim idealnym, wybielonym uśmiechem hollywoodzkim. Tymczasem w praktyce YouTube zmierza w stronę show biznesu. Im twórca większy, im bardziej odnoszący sukcesy, tym bardziej czuje się, że on odcięty jest od swojej społeczności widzów, że jest jakby tak samo z innego świata człowiekiem, jak celebryta w bardziej klasycznych mediach, w telewizji, w filmie. To jest smutne, bo wydaje mi się, że trochę jednak nie o to w tym wszystkim chodziło. Ale to jest tylko jedna warstwa problemu. Druga warstwa jest taka, że w momencie, kiedy widownia oczekuje wyłącznie płytkich, przewidywalnych emocji, to twórcy są siłą rzeczy zmuszeni do spłycenia samych siebie. YouTube stał się takim normalnym rynkiem w tym momencie. Z jednej strony masz popyt, z drugiej podaż, czyli oczekiwania widzów kształtują to, co twórcy tworzą. I jestem święcie przekonany, że duża część kanałów, na przykład bazujących na challenge'ach, prowadzona jest przez ludzi, którzy tak skrycie gdzieś się nienawidzą za to, co robią. I nie mówię tego ze złośliwości, tylko bardziej z empatii. Bo jeśli jako twórca stworzysz sobie dość płytki, przewidywalny wizerunek, to twoja społeczność będzie oczekiwać od ciebie płytkości i przewidywalności. Będzie oczekiwać od ciebie, że będziesz w kółko robił to samo. Wszyscy chcą przewidywalnych emocji, chcą radości, chcą motywacji, chcą takiego zastrzyku pozytywnej energii, a życie tak nie wygląda. Tak sobie wyobrażałem, że YouTube ma być taką rewolucją medialną, że ma pokazywać rzeczy, których nie dało się pokazać wcześniej. A przez to, jak działa ta współzależność popytu i podaży, to twórcy po prostu się dostosowują do tych potrzeb. Znaczy, rozumiecie, pozytywna energia, uśmiech, coś tam, to jest coś, co da się stworzyć, to da się zablefować, to można udawać. I duża część twórców udaje. Casey Neistat sam powiedział w tym swoim filmie, i on to już wcześniej mówił, ale powtórzył tym razem, że jego daily vlog, który dla milionów ludzi był bardzo motywujący i tak dalej, że to był taki sztucznie stworzony wizerunek i sztucznie opowiadana historia życia, które jest do granic możliwości upakowane ekscytującymi rzeczami. Tworzenie czegoś takiego, mimo że pozwala ci budować dużą oglądalność na tym, że jesteś imponujący dla ludzi, jednocześnie jest trochę cyniczne, bo jednocześnie powoduje, że ludzie patrzą na coś takiego i wydaje im się, że ich życie jest jakieś takie niepoprawne, bo nie jest takie ekscytujące, nie jest takie ciekawe, nie robią takich rzeczy. Tymczasem to nie powinno być tak, że jeśli cały dzień chcesz sobie leżeć w łóżku i czytać książki na przykład, to powinieneś czuć się gorszy od kogoś, kto ma jakieś tam obiektywnie bardziej ekscytujące życie, biega codziennie coś tam, bo każdy powinien mieć swoją własną receptę na to, co go czyni szczęśliwym i kim ja jestem w porównaniu do niego, bo ja jestem nudny, a on sam jeździ na skuterach, coś tam. Znowu, nie mówię tego ze złośliwości, bo to nie jest wina żadnej konkretnej osoby, ani twórcy, ani odbiorcy, tylko to jest wina jakby całego systemu, który się tworzy na naszych oczach. Ja się w swoim vlogu staram bardziej być po stronie autentyczności, jakkolwiek pretensjonalnie to by nie brzmiało. Staram się być autentyczny, natomiast też są pewne granice, których ja nie pozwoliłbym sobie przekroczyć. Zachowuję oczywiście pewną sferę prywatności, ale to jest troszkę inny temat. Chodzi o to, że ja też mam dni, kiedy jest mi smutno, dni zwały, też mam rzeczy, które mi nie wychodzą, też mam problemy prywatne, rodzinne, jakieś różne rzeczy. I ja nie chcę o tym mówić. Oczywiście, głównie z powodów prywatności, ale druga sprawa jest taka, że publiczność YouTube'owa przede wszystkim oczekuje pewnego szeregu emocji, dość wąskiego. I w momencie, kiedy zaczynasz, nie wiem, narzekać, być troszkę negatywny, albo mówić, że jest ci źle i tak dalej, ludzie po prostu nie chcą tego oglądać. I trochę szkoda, ponieważ w ten sposób wszyscy, i twórcy, i widzowie, skazujemy się
na bardzo wąski, bardzo przewidywalny wycinek tortu, jakim jest życie. A YouTube jest fajnym narzędziem, które pozwala nam, żeby to życie jakoś w fajny sposób przedstawiać, relacjonować, wymieniać się życiowymi doświadczeniami. Powinniśmy z tego bardziej korzystać. Teraz jest taki klimat, że jak jesteś na YouTubie wesoły, ciągle się śmiejesz, jesteś Gączakiem 98, to mniej więcej ludzie to lubią, bo jest fajnie, puścisz sobie takie 10 minut, pośmiejesz się i jest okej. Masz taki jakiś zastrzyk endorfin w mózgu. W momencie, kiedy zaczynasz narzekać albo zaczynasz mówić, że jest ci źle, to ludzie albo to wyłączą, bo to jest nudne i nikt nie ma ochoty tego oglądać, albo wręcz zaczną cię wyśmiewać i z ciebie szydzić, bo też w dzisiejszym internecie powstał taki klimat, że musisz być kuloodporny, jakby jeśli pokażesz jakąś swoją słabość, to ludzie to wykorzystają przeciwko tobie. Żyjemy w czasach terroru beki. Ze wszystkiego jest beka generalnie, nie? To jest taka reakcja obronna internetu, że nie możesz pokazać się od słabej strony, bo zostaniesz wyszydzony. I ludzie są zaprogramowani jednocześnie, że jeśli widzisz, że ktoś tę słabą stronę gdzieś ma, to wypadałoby mu przypierdolić, bo w sumie nie wiem dlaczego tak robimy, ale tak się robi. Trzeba tam dopierdolić i napisać jeszcze XD na koniec zdania. Sumarycznie jedni i drudzy, twórcy i widownia, tworzymy świat, w którym wydaje się, że całe życie to muszą być tylko heheszki, fajne akcje z ziomeczkami i nie wiadomo kurwa co. Tymczasem warto pamiętać o tym, że w życiu też warto być czasem smutnym. Każdy ma momenty, w których mu coś nie wychodzi. Czasem jesteś po prostu nieaktywny, niemotywujący, nieinspirujący. I to też jest życie. A na YouTubie się tego nie pokazuje, bo po prostu nie mieści się to w tym obrazie takiej spłyconej rzeczywistości, której oczekujemy od siebie. I tym samym stajemy się tym samym płytkim obrazem rzeczywistości, co telewizja, od której wszyscy odeszliśmy, żeby być sobie na tym YouTubie tutaj. Ja nie wiem, jak można to zmienić. Wydaje mi się, że to wymaga i od twórców, i od publiczności troszkę większego stopnia świadomego używania internetu, większego zastanowienia się nad tym, mniej instynktownego oglądania rzeczy. Pomyśl sobie o tym, że za każdym razem jak coś oglądasz, to dorzucasz cegiełkę do czegoś. Jeśli oglądasz 30 film z challenge'em albo 30 wersję Co mówią gimbusy, to jakby dokładasz swoją cegiełkę do tego. Nie mówię, żeby przestać to oglądać, że jakby z dnia na dzień wszyscy muszą przestać oglądać takie rzeczy. Bardziej mi chodzi o to, żeby otworzyć mózg na nowe doznania, nowe emocje, nowe doświadczenia, nowych twórców, docenić rzeczy, które nie są po prostu powielaniem w kółko tego samego i pokazują coś więcej, pokazują jakieś szersze spektrum emocji. Myślę, że YouTube potrzebuje więcej autentyczności, więcej autentycznych twórców, którzy pokazują prawdziwe życie i są sobą. Ale ci twórcy nie mogą sobie na to pozwolić, jeśli nie pozwoli im na to ich widownia. Wydaje mi się, że publiczność często mówi, że oczekuje autentyczności, bo to fajnie brzmi jako hasło. Tymczasem z drugiej strony nikt tej autentyczności tak naprawdę nie chce, bo ludzie wolą z cichego przyzwolenia i może nieświadomego nawet wyboru, wolą żyć złudzeniem, że istnieją ludzie tacy jak drący się do mikrofonu PewDiePie, który nie jest nawet prawdziwą osobą, tylko jest takim Pokemonem, który po prostu tak się zachowuje przez całe swoje życie. Myślę, że fajnie by było, gdyby YouTube stwarzał możliwości do pokazywania trochę szerszego spektrum emocji i pokazywania prawdziwszego życia. Nie wiem, ja się staram w swoich filmach gdzieś te granice znaleźć i wyczuć. To są moje przemyślenia na ten temat. Jak wy macie swoje, to dajcie znać w komentarzach. Myślę, że to jest dyskusja, którą warto jest przeprowadzić i nad którą warto się zastanowić. Trzymajcie się.